Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Robin Barnett, to deliver his address. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tu dzisiaj jako rodzina narodów, aby wspominać tych, którzy polegli w bitwie o Monte Cassino. Oddajemy hołd tym, którzy zginęli i odnieśli rany na tym odległym wzgórzu, na którym dzisiaj leży tak wielu przyjaciół. We gather here today as a family of nations to remember those who fell at the Battle of Monte Cassino. We salute the dead and wounded of all nations on that faraway hill where so many friends lie today. Bitwa o Monte Cassino była decydującym momentem w wysiłku aliantów, aby otworzyć drugi front w Europie. Można twierdzić, że była to najbardziej sojusznicza bitwa w trakcie całej wojny. Nowozelandczycy walczyli ramię w ramię z Górkami z Nepalu. Amerykanie z Teksasu i innych części Stanów Zjednoczonych stali w walce obok Algierczyków i Marokańczyków z Afryki Północnej. Francuscy żołnierze dzielili pole bitwy z żołnierzami z Afryki Południowej. Kanadyjczycy byli braćmi w boju Hindusów. My byliśmy tam również. Pułk górali skockich razem z żołnierzami z zachodniej Anglii. Ich przeciwnikami byli nasi dzisiejsi sojusznicy. Niemcy i Austria, którzy dziś są kluczowymi członkami Unii Europejskiej. I oczywiście byli tam również Polacy z drugiego korpusu generała Andersa. The Battle of Monte Cassino was a defining moment in the Allies' effort to open a second front on mainland Europe. It could easily claim to be the most Allied battle of the entire war. New Zealanders from the opposite side of the world fought alongside Gurkhas from Nepal. Americans from Texas and beyond stood beside Algerians and Moroccans from North Africa. French soldiers shared a battlefield with South Africans. Canadians were brothers in arms with Indians. We were there also, Highland regiments from Scotland, together with men from the West Country of England. Their opponents then are strong allies today. Germany and Austria are key members of the European Union. And then there were the Poles of Anders' Second Corps. Bitwa odbyła się w pierwszej połowie 1944 roku. Polska była wtedy okupowana od 4,5 roku, a jednak jej synowie nadal walczyli. Jestem pewien, że nikt z tych, którzy tam byli, nie stwierdziłby, że któraś z 4 bitew składających się na kampanię o Monte Cassino była łatwiejsza czy trudniejsza od innej. Zdobycie wzgórza zamkowego, sforsowanie rzeki Rapido, wzgórze nazywane głową węża. Jest to jedynie kilka nazw, które w każdym odważnym człowieku musi budzić podziw co do odwagi i cierpienia walczących. Ale to Polacy jako pierwsi zdobyli klasztor. To właśnie oni zasygnalizowali koniec tego szczególnego starcia. The battle took place in the first half of 1944. Poland had been occupied for 4.5 years, and yet her sons fought on. I am certain that none who were there would claim that any of the 4 battles that comprised the Monte Cassino campaign was easier or more difficult than the other. Castle Hill, crossing the Rapido River,
Snake's Head Ridge. These are just some of the names that would make a brave man from any nation marvel at the courage and suffering that was both displayed and endured. But it was the Poles who were the first to enter the monastery. It was they who signalled the end of that particular clash of arms. Niestety, nie była to ostatnia walka w trakcie kampanii włoskiej. Trzeba jeszcze było walczyć w innych ciężkich bitwach. Polscy żołnierze walczyli dalej ze szczególną odwagą. Ich niezwykły sposób walki przypominał heroicznego ducha obrony Polski z 1939 roku, jak w trakcie bitwy Bżurą. Sadly, it was far from the last battle of the Italian campaign. There were other difficult battles to be fought. Polish soldiers continued to serve with distinction. Their special brand of maneuver warfare was reminiscent of the spirited defence of Poland in 1939, when the enemy was outflanked at the Bzura River. Wszyscy, którzy wierzą w wolność, będą z dumą wspominać ducha walki polskich żołnierzy, lotników i marynarzy na uchodźstwie. Dzisiaj szczególnie wspominamy żołnierzy drugiego korpusu. To dla mnie wielki zaszczyt być tu, wśród weteranów Monte Cassino. Walczyliście pod dowództwem 8. Armii Brytyjskiej. Jako ambasador brytyjski chcę jasno powiedzieć: w imieniu wdzięcznego narodu oddaję hołd wam i wszystkim Polakom, którzy walczyli pod Monte Cassino. Ale wiem, że nie jestem w tym odosobniony. Są tu wśród nas ambasadorowie 12 narodów i każdy z nas przez obecność tutaj chce pokazać podziw dla was i waszych rodzin, które wspierały was w trudnych chwilach. All who believe in freedom will remember with pride the fighting spirit of Poland's exiled soldiers, airmen and sailors. Today we remember in particular the men of 2nd Corps. To be amongst the veterans of Monte Cassino is an honour. You fought under the command of the British 8th Army. As the British ambassador, I want to be very clear. I salute you and all Poles who fought at Monte Cassino on behalf of a deeply grateful nation. I know that I am not alone in that sentiment. There are ambassadors and other representatives here from 12 nations, and each of us wishes through our presence to demonstrate our admiration for you and the families that supported you through difficult times. Niestety, czas mija zbyt szybko. Dlatego ważne jest, aby dzisiaj podziękować wam i waszym towarzyszom broni za poświęcenie. Wasz wysiłek nigdy nie będzie zapomniany. Zawsze będziemy pamiętać tych, którzy walczyli pod Monte Cassino. Sadly, time moves too quickly, and hence it is important that we take the time now to say thank you to you and your mates for your sacrifice. Your efforts are not and never will be forgotten. We shall always remember those who fought at Monte Cassino. Dziękuję za uwagę. Uprzejmie proszę o zabranie głosu ministra obrony narodowej, pana Tomasza Siemoniaka. I'd like to ask the Minister of National Defense, Tomasz Siemoniak, to take the floor now. Drodzy kombatanci, ekscelencje ambasadorowie, panie marszałku, panowie ministrowie, szanowni państwo. Jesteśmy tu, by wspólnie oddać hołd bohaterom spod Monte Cassino. Ta bitwa zajmuje wyjątkowe miejsce nie tylko we współczesnej historii, ale i w uczuciach Polaków.
Z najwyższą dumą wspominamy walkę, w której wojska dowodzone przez generała Władysława Andersa otwarły aliantom drogę do wyzwolenia Włoch i pokonania nazistów. Ta bitwa stała się symbolem chwały naszego oręża i poświęcenia w służbie dla ojczyzny. Jej uczestnicy przeszli do legendy, która w Polsce żyje od dziesięcioleci. Jednak przypominając tamto zwycięstwo sprzed 68 lat, myślimy nie tylko o odwadze naszych żołnierzy. Pamiętamy, że walczyli o coś znacznie więcej niż przełamanie linii Gustawa i sojusznicy sukces w kampanii włoskiej. Dla nas jest oczywiste, że żołnierze II Korpusu bili się nie tylko o wolność ojczyzny, ale także o Europę i świat. Ich bohaterstwo było narodowym wkładem Polski w dzieło tworzenia wspólnej Europy. Ich walka była przeciwstawieniem się fizycznemu zniewoleniu jednostek i narodów, ale przede wszystkim próbą unicestwienia tradycji, kultury i duchowej tożsamości naszego kontynentu. Dziś widzimy to wyraźnie. Historia udowodniła, że nie ma wolności narodów Europy bez wolności narodu polskiego. Jesteśmy świadomi, jak wielką cenę żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie zapłacili za ocalenie wartości, które Europa wypracowała przez stulecia. Wiemy też, że wspólna walka położyła trwałe fundamenty pod ten gmach zjednoczonej Europy, który stoi dziś. Mocno wierzymy, że jest on niezachwiany. Drodzy Państwo, szanowni kombatanci, każda rocznica bitwy pod Monte Cassino to Wasze wielkie święto. W tym wyjątkowym dniu chciałbym Wam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za dar, który od Was otrzymaliśmy. Za wielką naukę godności, patriotyzmu i hartu ducha, którą daliście w latach wojny i długo, długo potem, gdy walczyliście o przywrócenie prawdy i zachowanie pamięci o II Korpusie Polskim, o jego zwycięskim szlaku i dowódcy, generale Władysławie Andersie. Jego wspomnienia noszą tytuł bez ostatniego rozdziału. My ten rozdział dopisujemy. Pomni dokonań poprzedników i perspektyw, które przed nami otworzyli. Składamy dziś hołd wszystkim uczestnikom bitwy o Monte Cassino. Tym, których mogiły są na polskim cmentarzu, na dalekim klasztornym wzgórzu. Tym, którzy przez całe lata pozostawali z dala od kraju. Tym, którym nie szczędzono upokorzeń w powojennej Polsce. Historia oddała im sprawiedliwość. Potwierdziła przewidywania generała Andersa, który mówił, że pamięć tej niezwykłej bitwy bierze na swe skrzydła legenda i zanosi do ojczyzny. Tak właśnie się stało. Żadne polityczne traktaty i urzędowe wyroki nie były w stanie wyrugować bohaterów z ludzkich serc i pamięci, zmienić narodu i pozbawić go ducha wolności. Każdy dzień w teraźniejszej wolnej Polsce jest triumfem żołnierzy spod Monte Cassino. Cześć ich pamięci. Ambassadors, Excellencies, dear war veterans, dear speaker ministers,